Kształtek, mimo że wzburzony, i smak pizzy, do którego się wraca. Dziś jesteśmy w Darłowie, gdzie poznamy sekrety rodzinnego biznesu w przyczepie gastronomicznej braci Damiana i Krzysztofa. Poznajmy ich. Cześć pizzożercy, bardzo nam miło, że gościcie nas u siebie w Darłowie. Chcielibyśmy poznać Waszą działalność, historię Waszej działalności i twórczość gastronomiczną, bo przeglądając Wasze media społecznościowe, myślę, że tak to możemy nazwać. Może zacznijmy, Damian, od Ciebie. Opowiedz nam o prezencie, niespodziance, jak się wszystko zaczęło. Okej, prezent niespodzianka. Czy generalnie sam pomysł biznesu był wspólny i to, że jedziemy po przyczepę, no to brat akurat wiedział. Pewnie Ewa pamięta, że zamawialiśmy oficjalnie wersję z laminatu. Bardzo, z laminatu. Z laminatu, bardzo tak. Miał być kolor czarny, finalnie, tak? I taka wersja była praktycznie do dnia odbioru. Tak, taką wersję znał taka Krzysztof. wersja była praktycznie do dnia odbioru. Krzysiek jechał po przyczepę właśnie z laminatu w kolorze czarnym. No ale jak byliśmy u Was na takim pokazie przed decyzją zakupową i zobaczyliśmy, wtedy akurat awaryjnie zjechał do Was jeden z klientów, też miał pizzerię w przyczepie i była to przyczepa właśnie ze stali nierdzewnej. No to tak naprawdę, kiedy przekroczyliśmy próg tej przyczepy i zobaczyliśmy to wnętrze, to myślę, że obaj podzielamy ten sam entuzjazm, że no, zrobiło to na nas piorunujące wrażenie. Taka pierwsza miłość, można powiedzieć. Taka pierwsza miłość, tak, pierwsza miłość. Nawet nie tylko do przyczepy, ale też do lamp podgrzewających potrawy, które wiszą nieużywane, bo jednak się nie sprawdziły w naszym workflow. Natomiast no, faktycznie ja uznałem, że no, nie ma kompromisów tutaj, nie ma miejsca na kompromisy, że albo to robić grubo, albo wcale. I no, faktycznie trochę za plecami, ale w dobrych intencjach zmieniłem zamówienie na przyczepę w takiej postaci, jak widzimy, bo uznałem, że jednak konsument dzisiaj też jest wymagający nie tylko w zakresie świadomości takiej kulinarnej, ale też chce przyjść do miejsca, które estetycznie go przyciąga i daje mu takie poczucie, że no, to jest kozackie miejsce, że to faktycznie ktoś wkłada w to serce i się stara dla niego. Czyli piękna przyczepa kojarzy się z dobrym jedzeniem i też taka była Wasza intencja. No tak, no jak najbardziej, no to w ogóle to było... W pierwszym zamyśle trafiliśmy na Waszą firmę i zdecydowaliśmy się w ogóle na transakcję z Wami, no głównie przez to, że te Wasze przyczepy prezentują się atrakcyjnie już nawet na samej stronie internetowej. Jakby ich bryła, ich koncept, ta mobilność, rozwiązania, a potem jak się poznawaliśmy, ta cała technologia, ten cały łańcuch technologiczny, jaki nam zaprezentowaliście, ta wiedza tych inżynierów i tak dalej, no to wszystko sprawiło, że faktycznie postawiliśmy na Was, ale oczywiście zaczęło się, tak jak wspomniałem poprzednio, no tej estetyki, że faktycznie no, kupiła nas ta estetyka. O to miałam zapytać później, ale w takim razie porozmawiajmy o tym, jak nas znaleźliście, jak trafiliście na Saltrino. Wybór już wiemy dlaczego taki, ale jak trafiliście na naszą stronę? To już pytanie do mojego brata, bo nie ukrywam, że Nie było Czyli wcale, taki on znalazł. głęboki research. tak. nie było to wcale takie trudne, bo szukałem pomysłu, co zrobić ze swoim życiem dalej. Brat zawsze mi proponował, że otworzymy jakiś swój mały biznes. Pomyślałem, dobra, będzie to food truck i zacząłem szukać. I wyświetliło się kilka konkurencyjnych firm, ale tak po głębszej analizie stwierdziłem, że jednak tamte nie są warte uwagi. A jednak u Was było coś takiego, co mnie przyciągało i były to właśnie te przyczepy z kompozytu. A te metalowe, aluminiowe, że tak powiem, to było coś na przyszłość, takie marzenie odroczone, bo ja bardziej kalkuluję i widzę te pieniądze, gdzie można je zaoszczędzić, a kiedy będzie można je wydawać. Już trochę zdradził, że różnimy się tutaj w tej kwestii bardzo. Ale czyli od razu jakby Faktycznie. poszliście za ciosem i ten kolejny Znaczy, etap. ogólnie otwarcie tego biznesu to był mega spontan. Znaczy, No tak. na szczęście z bratem mamy dobrego vibe'a, którego złapaliśmy no, po latach znajomości, bo jak to w braterstwie bywało różnie. Na szczęście no, w tym dorosłym życiu mamy takie fajne wspólne flow, rozumiemy się i jak tylko zaczęliśmy o tym biznesie rozmawiać, no to po prostu popłynęło dosyć To jest szybko. zdecydowanie takie wspólne marzenie, które postanowicie zrealizować. Znaczy, ja pamiętam, że jako nastolatkowie już no, brat zawsze był kozakiem w kuchni, wyganiał z tej kuchni rodziców, no bo po prostu był kozakiem, tak jak powiedziałem. I w momencie, kiedy kończył jakąś tam potrawę, no to ja nawet mówiłem mu na głos, że zobaczysz, stary, kiedyś otworzymy coś razem. I no to faktycznie było takie marzenie. A czy w takim razie coś, ten prezent, ta niespodzianka zmieniło w Twoim życiu, Krzysztof, czy coś więcej niż tylko Twoją codzienność? Bo jakby w dzisiejszych czasach no, dajemy sobie jako prezenty głównie rzeczy, tak? To są takie najczęstsze prezenty, a wy daliście sobie, można powiedzieć, szansę, okazję na zmianę życia.
Zdecydowanie. Jak ty to widzisz? Ja widzę to tak, że w końcu nie muszę robić czegoś pod kogoś dyktando. Robię to tak, jakbym sam chciał to robić i daję ludziom takie produkty, jakie sam bym chciał jeść. I dzięki temu, że jest to w takiej fajnej obudowie podawane, to dużo ludzi to przyciąga, tak? I nie dość, że jest przyczepa super nowoczesna, o pięknym amerykańskim kształcie, no to jeszcze jedzenie, które z niego wychodzi, nie kojarzy się z czymś zwykłym, z czymś takim pospolitym, gdzie mogę spojrzeć i na każdym bazarku gdzieś takiego znajdę, tak? Tam mamy zwykłe budki pozbijane, lepiej bądź gorzej, a tutaj wszystko jest całością. Nie dość, że z zewnątrz, to jeszcze produkt, który od nas wychodzi, to też jest tym czymś wyjątkowym. No właśnie, a propos produktu, bo przyczepa amerykańska, smak włoski. Skąd wybór włoskiej kuchni, pizzy w szczególności? A to wszystko dlatego, że znajdujemy się w takim miejscu, gdzie nie brakuje pizzerii, ale brakuje takich pizzerii, które naprawdę wkładają w ten produkt coś więcej niż tylko swoje hasła marketingowe, tak? Dzięki temu, że ta przyczepa jest tutaj i my ją mamy, możemy robić ciasto od podstaw, tak? Trzymamy się konkretnie receptur włoskich, czasy wszystkie dojrzewania ciasta są takie, jak zarządziła ta organizacja, cała AVPN, tak? Produkty, które finalnie lądują na placku, również pochodzą z Włoch. No, nie idziemy na kompromis. Cały czas na grubo. Na waszej stronie znajduje się pizzomierz, który informuje o tym, ile ciasta jeszcze zostało. Powiedzcie, skąd taka koncepcja, taka metoda działania, można powiedzieć? No generalnie, jak otworzyliśmy tą budkę, jak to niektórzy mówią, z pizzą, to ludzie właśnie przyzwyczajeni, tutaj trochę nawiążę do tego, co powiedział brat, jakby absolutnie nie chcę mówić o konkurencji źle i nie o to mi chodzi. Natomiast faktycznie jest tak, że wprowadziliśmy trochę tutaj na rynek takie małe zamieszanie, jakby pod względem tej jakości i trzymania się tych procedur z szacunku do produktu, do klienta, ale też do włoskiej tradycji, którą mamy tu przyjemność reprezentować. I no niestety jest tak, że wszystko co dobre kiedyś się kończy. Zwłaszcza na tak niewielkiej przestrzeni, jaką jest ta przyczepa, no my nie jesteśmy siłą rzeczy w stanie przygotować niekończącego się ciasta na pizzę, niekończącego się dobrze wygarowanego, przygotowanego z procedurami ciasta na pizzę. Wygarowanego to pojęcie nie mądrze się, bo to brat powie, co to znaczy. Czyli ciasta, które no, wyleżało swoje, dojrzało, te wszystkie procesy, które zaś w nim powinny, zaszły. No ten najważniejszy składnik naszego ciasta, o czym jeżeli przyglądaliście nasze social media, jeżeli nie, to zapraszamy. Jest tam taki odcinek, dlaczego nasze ciasto się kończy. No właśnie kończy się dlatego, że tym składnikiem najważniejszym w tym cieście jest czas. No jeżeli mamy ograniczone miejsce na przechowywanie, a przechowywanie też musi następować w odpowiednich warunkach, no to ciasto kiedyś się skończy. Jeżeli jest piękny, słoneczny dzień latem, jeżeli do Darłowa przyjeżdża do kilkunastotysięcznego miasta, przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy turystów, no i co któryś chce spróbować tej pizzy i nagle do 16:00 to ciasto się skończy, no to uczciwie mówimy, sorry, nie podamy wam chłamu, Zapraszamy nie będziemy jutro. przyspieszać, zapraszamy jutro. No i teraz na początku zwłaszcza, właściwie to w sezonie codziennie to się zdarza, że to ciasto się kończy szybciej. I tu znowu, z szacunku do tego klienta końcowego opracowaliśmy połączenia z kluczy API dostawcy usług kasowej z dostawcą usług z strony internetowej. Zaimplementowaliśmy to w kodzie HTML, czyli na przykład Krzysiek, jeżeli przygotuje, nie wiem, 120 kulek ciasta, wprowadza do kasy 120 kulek ciasta i system z automatu informuje klienta na stronie w tej postaci graficznej, że ciasto się skończyło właśnie po to, z szacunku do klienta, żeby no, mógł sprawdzić, zanim się do nas wybierze, powiedzmy z końca Darłówka, czy zachodniego, czy z Dąbek, bo są i tacy klienci, są i tacy, którzy z trasy dzwonią, że chcą przyjechać spróbować naszej pizzy, więc jakby, żeby skrócić ten proces, żeby ta informacja jak najszybciej doszła, opracowaliśmy taki pizzowy. No stąd pomysł, z szacunku do klienta po prostu. Jasne. I mówisz o relacji z klientem. Jakość, jak wiemy, jest waszym znakiem rozpoznawczym, ale właśnie nawiązując do relacji z klientem, czy klienci mają wpływ na wasze menu? Czy na przykład jakaś pizza powstała na prośbę, może jakąś sugestię klienta? Klientów? Ja bym powiedział, że i tak i nie. Bo tak jak brat podkreślił we wcześniejszym wątku, nie idziemy na kompromisy. Czyli pomimo tego, że zaraz po tym, kiedy otworzyliśmy ten skromny przybytek, mieliśmy bardzo wiele głosów o to, że gdzie jest sos czosnkowy. O Jezu, a dlaczego nie macie sosu mango? O Boże, a gdzie sztućce? O Jezu, a nie ma tego, nie ma tamtego. Znaczy, szanowni klienci, ja to rozumiem, tylko wy też zrozumcie, to jest street food. To, że to jest taki street food na wypasie, że mamy gdzie usiąść, że jest ładny parasol latem, że jest ta wiata, którą odziedziczyliśmy, Boże, przejęliśmy wraz z dobrodziejstwem inwentarza, no to jest taki food truck i taki street food na wypasie, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić.
I nie idziemy na kompromisy, nie będziemy wprowadzać sosów czosnkowych tylko dlatego, że klienci tego od nas oczekują, choć moglibyśmy, bo to niezły deal. Umówmy się, jest mnóstwo dostawców gotowych sosów, które moglibyśmy just like that sprzedawać i podnosić nasze utargi i zyski. Ale jeżeli zdecydowaliśmy się na to, że trzymamy się jakichś pewnych ram, Krzysiek skończył szkolenie, wkłada w to serce, no bo ja nie ukrywam, ja jestem ten od cyferek i od marketingu, to jest jego zasługa, że to wszystko tak funkcjonuje. No to nawet szacunku dla własnego siebie. No nie możemy jednego dnia mówić, hej, słuchajcie, wpadnijcie do nas na pizzę, bo trzymamy się procedur, a na drugi dzień smarować to ketchupem czy majonezem. Jasne, rozumiemy. I my to bardzo szanujemy. A powiedzcie, nawiązałeś do waszych relacji, czy to, że współpracujecie jako bracia, czy to wam pomaga, przeszkadza, czy te relacje prywatne w jakiś sposób wpływają, czy kompletnie nie mają znaczenia? No dogadujecie się świetnie, o tym mówiliście, my też to widzimy. Tak, dogadujemy się świetnie. Znaczy, ja nie ukrywam, że to nie jest moja pierwsza spółka taka biznesowa, natomiast jest to jak na razie jedyna spółka, którą w 100% mógłbym obalić tą krążącą tezę i to krążące powiedzenie, że gwizdały jaskółki, że nie warte są spółki. I że z rodziną się wychodzi najlepiej. Jest też na naszym social media, będę się upierał, taka rolka, gdzie pokazujemy w takim timelapsie, jak ta współpraca w tej przyczepie wygląda. My pracujemy bez słów, po prostu. Wierzcie lub nie, wierz lub nie, wierzcie lub nie. Jak współpracujemy w tej przyczepie, my się nie kłócimy. Po pracy w przyczepie my też nie siadamy, nie dyskutujemy, Boże, ile wydałeś, o Jezus Maria, a co teraz? Nie, to płynie. Mamy do siebie pełne zaufanie i uważam, że to świetnie działa, to świetnie funkcjonuje. I myślę, że wynika to po prostu z jasnego podziału obowiązków, zadań, o czym też wcześniej Znaczy ten podział wspomniałeś. obowiązków nie mógł być inny, bo ja nie ukrywam, że ja bez brata bym tego nie otworzył, bo co ja bym otworzył? No ja bym postawił przyczepę i co bym zrobił? Zatrudnił przypadkowe osoby, które może i by się mogły legitymować jakimiś fajnymi dyplomami, ale niekoniecznie włożyłyby w to serce, a chyba to jest najważniejsze dzisiaj w gastronomii, nawet w tak małej gastronomii jak ta. A mój brat wiem, że w to w serce wkłada i to w 100%. Teraz przejdźmy do pytania o takie najnowsze technologie. Wiemy, że korzystacie z tego, własna aplikacja, Kody QR zamiast tradycyjnego menu. Jak klienci to przyjęli, jak się do tego odnoszą? Czy tak naprawdę od samego początku, znaczy mogę powiedzieć, że założyliśmy sobie, że nie będziemy niczego drukować, bo nie ma sensu, to już nie te czasy. To po pierwsze, dlatego a postawiliśmy przy zamówieniu już na ekran, no jakby żeby mieć też wpływ na to, na ten layout cały graficzny, zmieniamy menu, jakaś sezonowość, jakaś impreza, jakaś okoliczność. Po co to drukować? No nie ma sensu. Tym bardziej, że my tutaj nie mamy jakiegoś menu rozbudowanego i podzielonego na przystawki, zupy, dania dla dzieci. To jest raptem parę pizz, więc jakby nie było sensu drukować. Więc tak naprawdę nie mamy punktu odniesienia, jak klienci to przyjęli, bo wcześniej nie mieliśmy drukowanego. No po prostu przychodzą Zupełnie i zamawiają, naturalnie. zupełnie naturalnie, patrzą w ekran. Oczywiście są tacy, którzy staną i albo podejdą wprost do okienka, a ja proszę pizzę z tym i z tym, a jaką macie pizzę, a z czym macie pizzę. No oczywiście tacy klienci też się zdarzają, no ale jak to w pracy z ludźmi, trzeba być cierpliwym w tym wypadku. Jedyne, co mamy wydrukowane, to takie standy na stolikach, z kodami właśnie QR, odnoszącymi się do naszego Google Maps, do naszego menu, do naszych social mediów po prostu. A aktywność właśnie w mediach, czy na przykład zdarzają się klienci, którzy przychodzą i mówią, widzieliśmy Was na Instagramie, na TikToku i musieliśmy przyjechać posmakować tej pizzy? Mnóstwo jest takich osób właśnie, które przyjeżdżają, bo obserwowały nasze media społecznościowe, ale też większa ludzi jest taka, że z polecenia. Ktoś tutaj był na przykład latem na pizzy z południa Polski, jego znajomi przyjechali na święta nad morze i polecał tutaj, żeby przyszedł tutaj na pizzę zjeść. I tu warto myślę też dodać, przepraszam, bo to się powiąże z tym poprzednim pytaniem, że tak naprawdę otwierając tą przyczepę we wrześniu, a prawie w październiku, w miejscu, w którym jesteśmy, przejechaliście przez Darłowo, wiecie, że to nie jest centrum miasta. Samo Darłowo nie jest dużym miastem, ale jest to takie ubocze, powiedzmy. Darłówko generalnie po sezonie wymiera. Więc otwierając to pod koniec września, z początkiem października, my nie wydrukowaliśmy ani jednej ulotki, nie robiliśmy jakiegoś kolportażu po klatkach schodowych, nie zamieszczaliśmy ogłoszeń do gazet. Ludzi na otwarcie ściągnęły wyłącznie social media i nasza praca w social mediach właśnie.
Czyli Więc to działa. te narzędzia działają. Tak. A potem, wiadomo, pocztą pantoflową, marketingiem szeptanym, idź, bo jest super pizza. No i to zażarło. Mamy mnóstwo stałych klientów i właśnie uhonorowaniem tych stałych klientów raczej jest ta aplikacja, aniżeli zachęceniem nowych klientów, no bo nowy klient to jest raczej klient, który przyjeżdża do Darłowa na moment, odpocznie, wyjedzie. Natomiast no, uhonorowaniem i ukłonem w stronę tych stałych klientów, dzięki którym no, mamy z czego utrzymać ten przybytek cały rok. Była ta aplikacja, program lojalnościowy, stworzenie takiej mikrospołeczności wokół tego biznesu. No i to działa. To działa. Nawiązując do sezonowości, czy jest to dla Was duże wyzwanie? Jak to traktujecie? Bo tak jak mówiliście, no bardziej sezon letni, pewnie wiosenno-letni, poza sezonem. Znaczy my tak naprawdę, i myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć i za brata, i za siebie w 100%, otwierając ten biznes, my nawet nie robiliśmy jakichś założeń, że my mamy zarobić tyle i tyle. Oczywiście liczyliśmy, no Excel musiał być, bo jest to biznes. No, z miłością nie wyżyjemy, nie utrzymamy przyczepy, nie zapłacimy leasingu, nie opłacimy rachunków, dzień dobry. Natomiast no nie mieliśmy takich oczekiwań, że słuchaj, to po prostu zaraz złote klamki będą w domach, nie? Więc z taką dużą dozą pokory i radości bardziej patrzymy na wyniki po sezonie. Wiadomo, że potem gorzej się wraca do tych jesienno-zimowych wyników, ale cieszymy się, że nie dokładamy po prostu. Dzięki właśnie tym stałym klientom nie dokładamy poza sezonem. A jakby mamy co robić, mamy po co żyć, możemy się bawić, kombinować, eksperymentować. Czyli nie jest to przeszkoda Nie jest to do przeszkoda, przejścia. nie jest to przeszkoda nie do przejścia. Jest czas na odpoczynek, jest czas na ciężką, wytężoną pracę. Taki yin i yang też może nie do końca, no bo brat w ogóle nie ma wakacji. Ja to mówię, ja to nie jestem codziennie, nie byłem w sezonie, nie ukrywam. Natomiast no, Krzysiek i bratowa, która tam stoi za kulisami, też jest tutaj no, matką tego sukcesu, no bo to jest ciężka praca naszej trójki zwłaszcza. Natomiast no, ich dwoje tutaj głównie pracuje. Więc no nie jest to yin i yang, bo w sezonie nie mają czasu, żeby sobie pójść na leżaczek, na plażę i się poopalać. Na jaką plażę? Tu są plaże? A właśnie tak, na jaką plażę, tak. Natomiast no, cieszymy się z tego, co jest po prostu. Nie mieliśmy wielkich oczekiwań i się cieszymy z tego, co jest. Ale na pewno jest wynagrodzeniem są pochwały klientów i ich zadowolenie. I powiedzcie, co chcielibyście, żeby klienci oprócz oczywiście pełnego brzucha przysłowiowo wynosili tutaj od Was z przyczepy u braci. Wrażenia. Dobrą wrażenia. atmosferę. Tak, dobrą atmosferę. Że można być nad morzem, a nie trzeba spożywać posiłku w jakimś szmerze, hałasie. Że jesteśmy blisko plaży, a można tu odpocząć tak naprawdę, bo to, co się dzieje na głównym deptaku, to Armagedon po prostu. No właśnie, kolejny aspekt, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy w tym wywiadzie, to jest sama ta lokalizacja. Otwierając tą przyczepę w tej lokalizacji, mimo że no, mieliśmy możliwość poszukania powiedzmy miejsca w bardziej ruchliwym miejscu, bliżej morza, bliżej jakiegoś tam takiego bardziej ruchliwego miejsca, postawiliśmy na to właśnie miejsce z tego względu, że jest tu niepowtarzalny klimat. I chcieliśmy tchnąć życie, dokładnie. Chcieliśmy tchnąć życie w tą wiatę, która stała od lat, powiedzmy taka zapomniana, opustoszała, zamknięta. No zakochaliśmy się po prostu w tym miejscu i stwierdziliśmy, że nie, to będzie tutaj. I to się sprawdziło. I to się sprawdziło i to jest właśnie to, co chcemy też dawać klientom. Właśnie idąc trochę tropem tego wspomnianego Franco Pepe, naszego mistrza z Netflixa, on też ma pizzerię w pięknym miejscu. Jakby oprócz doznań smakowych są też wrażenia wizualne i tego obcowania z naturą. No my na tyle, na ile mogliśmy sobie pozwolić w tym pierwszym roku działalności, też chcieliśmy to połączyć. Mamy doznania i smakowe, mamy fajną, rodzinną, luźną atmosferę, ale mamy też niepowtarzalny widok i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jesteśmy jedyną pizzerią w okolicy z takim widokiem. A czy klienci, wracając do prezentu jeszcze, czy klienci znają historię przyczepy, Ci, którzy, prezentu, niespodzianki? ci, którzy z nami rozmawiają zimą, bo zimą mamy więcej takiego czasu na interakcję, to znają, tak. Wiedzą, że to u braci jest, chociaż latem bywały takie śmieszki, że powinno być u sióstr, bo moja narzeczona pracuje razem ze mną, pomaga mi tak naprawdę i dlaczego u braci, skoro tu jest dziewczyna, tak? No, z tymi stałymi, że tak powiem, to oni znają historię i wspierają nas cały czas, przesyłają swoje. Odbierają to bardzo pozytywnie. Tak, bardzo pozytywnie odbierają. A oprócz tego, że właśnie mamy świetną pizzę, to też chwalą nas ludzie za muzykę. Tak, bo proszę tutaj bardzo. nie lecą radiowe hity, tak. tylko głównie muzyka z lat 60., 70., bluesowa, rytm and blues i tak dalej. I wielu Czyli ludzi to dodatkowy docenia aspekt, właśnie, który tak. miło To też się jest jego kojarzy. zasługa, bo to on ma taki gust muzyczny. Tak.
A powiedzcie, czy jest jakaś pizza z waszego menu, z którą wiąże się jakaś szczególna historia? Może jest coś, co chcielibyście To jest wspomnieć? Nie wiem, 100% do ciebie pytanie. pierwszy klient. Możliwe, że będzie to nasza pomylona margarita. Zanim otrzymaliśmy przyczepę, zanim pojechałem na szkolenie i tak dalej, na Netflixie pojawiła się seria o słynnych szefach kuchni. Dokładnie tam był temat związany z pizzaiolo i był taki człowiek Pepe, Franco Pepe. Grazie, Franco Pepe, grazie. Pepe Ingrani, jego restauracja jest bardzo znana, właśnie słynny z pizzy. I on tam robił taką margaritę odwróconą, u niego to jest margarita z bagliata. Troszkę inaczej jest to podawane, bo na placku ląduje najpierw ser, później pesto i robi ketchup z pomidorów San Marzano. I my troszkę poszliśmy w jego stronę, chcę powiedzieć, że ściągnęliśmy, zrobiliśmy tą wersję nieco mniej wypasioną. U nas jest po prostu tak, że mamy fajnie wygarowane ciasto, na tym ląduje parmezan, liście świeżej bazylii, mozzarella fior di latte i nasz sos pomidorowy z pomidorów San Marzano. I to jest takie coś Inspirowane. niekonwencjonalnego. Tak, jest to inspiracja. Nie kopia, ale inspiracja, Tak, dokładnie. No faktycznie, nawet jak rozmawialiśmy jeszcze u mnie w domu, gdzie często się spotykaliśmy, właśnie przed otwarciem Tak. tej budki z pizzą, to pamiętam, że wspominaliśmy często, że taką pizzę wprowadzimy. Brzmi świetnie i na taką pizzę zapraszamy. Tak, zapraszamy oczywiście. Trochę zmieniając temat, wiemy, że bardzo angażujecie się w inicjatywy społeczne. Młodzieżowa drużyna piłkarska. Akademia Piłkarska Junior Darłowo. Znaczy to nie tylko, no tak naprawdę, okej, ta Akademia to jest taki największy nasz partner, powiedzmy, taki brandingowy, powiedzmy, Jak to się oczywiście. zaczęło? Co was skłoniło do tej współpracy? Znaczy, ja nie ukrywam, że mam syna, który tam uczęszcza na zajęcia, Kamila Łodarczyka, którego pozdrawiam, bardzo lubię. Jakby on tą akademię zakładał bodaj w zeszłym roku. Wiem, że też miał pod górkę. Po prostu taka się urodziła inicjatywa. I też, co jest fajne i co chciałbym, żeby wybrzmiało, jak przychodzę z takim szalonym pomysłem do brata, mówię, ty stary, chodź, kupimy bramki, wiesz, tam jest taka akademia piłkarska, to nie ma, a ile to będzie kosztowało? A co? Spoko, bierzemy. Bo to nie przyczepa. Tak, Wiem, bo- że bramka nie będzie teraz Co przyczepa, tak. Natomiast jest to fajna akcja, że dzieciaki gdzieś tam biegają z naszym logo na koszulkach, ale to jakby jak już się możemy pochwalić, to nie tylko Akademia, bo z Akademią mamy taką stałą współpracę, ale też z tego miejsca muszę i chciałbym podkreślić i podziękować na przykład Arturowi Wejnerowskiemu z Biura Promocji Miasta Darłowo, bo generalnie żyjemy w takiej symbiozie tutaj i z miastem i z jakimiś lokalnymi inicjatywami. Braliśmy udział w Darowskiej Laponii Świętego Mikołaja. Wspieramy aktywnie, nie wiem, Festiwal Media i Sztuka. Wspieramy również WOŚP. Już drugi rok z rzędu piekliśmy, zamykamy przyczepę w niedzielę, tak? Bo finał zawsze w niedzielę. Zamykamy przyczepę w niedzielę i pieczemy wyłącznie dla wolontariuszy. Wozimy te placki tam, gdzie mają sztaby. Znaczy jakby to wynika z takiej po prostu potrzeby, że jesteśmy małym, niewielkim, lokalnym biznesem. Bardzo mocno utożsamiamy się z miejscem, w którym ten biznes funkcjonuje. I również Integrujecie jesteśmy się. bardzo wdzięczni, bo to naprawdę jest taka wewnętrzna wdzięczność do mieszkańców, że wspierają nas cały rok. Bo mówię, my moglibyśmy to otworzyć o 2 miesiące, zgarnąć siano przysłowiowe i zamknąć. Ale my dzięki temu, że są lokalci, którzy nas wspierają, mamy co robić. O to właśnie chciałam zapytać, czyli działacie bardzo mocno tutaj lokalnie, intensywnie i dzięki temu przyczepa też może razem z wami cały rok być tutaj, nazwijmy to, aktywna. Dokładnie. No i też muszę podziękować pani Agnieszce z zarządu portu, która, jak przyjechaliśmy do niej z zapytaniem, bo ona jest właścicielem tego terenu, czy moglibyśmy tutaj nieskromnie coś wynająć. Trochę się śmiała na początku, chłopaki, weźcie, tu się mało ludzi kręci, ale współpraca tutaj z panią Agnieszką, z zarządem, ogólnie jest właśnie dzięki temu, że i my jesteśmy, nie wiem, powiem w cudzysłowie, Otwarci. normalni i otwarci, to do nas wraca. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, nie wiem, z klientami chociażby jakieś nieprzyjemne, bo to jest praca z ludźmi. Ale ten fundament, ta fundamentalna współpraca, czy z samorządem, czy z ludźmi, nie wiem, chociażby z MPGK, z panami, którzy zabierają u nas śmieci, tak? Po prostu to wraca. To po prostu wraca. Więc warto działać jakby w zgodzie z tymi wszystkimi ludźmi dookoła. Co was inspiruje? Czy to właśnie ludzie, najbardziej ludzie, miejsce, a może jednak kuchnia, smak? Co wam daje taki jakby nowe siły do działania? Mnie najbardziej inspiruje smak i to, że ludzie chcą czegoś nowego spróbować, tak? Bo nie są to takie
oklepane pizze z tym wszystkim, gdzie można zjeść u kogoś z kurczakiem, z ananasem i tak dalej. Ja cały czas poszukuję nowych smaków, nowych wędlin, serów, nowego sposobu na zrobienie jeszcze lepszego ciasta i później, kiedy to podaję ludziom, widzę, że im smakuje, bo przychodzą i mówią, że super rewelacja, to jest to. To jest ta inspiracja i cały czas człowiek dąży do czegoś lepszego, A wiemy, że te możliwości dzięki naszym dostawcom są nieograniczone. Kiedyś można by było pomarzyć, żeby dostać jakąś tam super wędlinę, bo głównie wszyscy bazowali na tym, co jest w marketach. A teraz nie warto kupować w marketach. Kupujemy wędliny w całości, sami je kroimy, także wszystko u nas jest zawsze świeże i jeżeli coś nie odpowiada mi, to nie trafi to na stół. No, Czyli jeszcze raz jakość. jakość przede wszystkim. A to jest w ogóle kosmos, pozwolisz, że wtrącę, bo ja nie ukrywam, od początku to podkreślam. To nie ja wymyśliłem kuchnię, to nie ja wymyśliłem profil, to nie ja jakby tworzę te procesy kulinarne i jak brat zaczął mnie wciągać w ten świat pizzy, to powiem szczerze, to jest kosmos. Polecam wszystkim zainteresować się odrobinę tym tematem, jak powinna powstawać prawdziwa pizza, ile jest rodzajów pizzy, ile jest rodzajów ciasta na pizzę, to jest naprawdę temat rzeka. Dlatego to jest tak cudowny biznes, że dzisiaj, no dzisiaj was nie poczęstujemy, bo nie mamy ciasta, ale moglibyśmy was poczęstować pizzą klasiką, a na przykład przyjdzie nas za 5 lat, nie wiem, będziemy mieli inne miejsce, inny piec, spróbujecie napoletany, spróbujecie rzymskiej pizzy, tondy, jakiejś smażonej fritty, no to jest po prostu świat nieograniczonych możliwości i chyba to jest piękne, że ta inspiracja sama się nakręca. Cała gama możliwości. Niby pizza, ale to nie jest niby pizza, to jest naprawdę... Dokładnie tak. Jakie macie plany wobec tego na przyszłość? Jakie plany, jakieś zadania, które chcecie zrealizować? Może nowa lokalizacja, może nowa przyczepa? No, Jakiś plan na rozwój u braci? Oj. Znaczy, Planów jest wiele. tak, planów jest wiele. Ja mam pewnie trochę inne, brat ma trochę inne, ale na pewno mamy wspólny cel, że no, chcielibyśmy to rozwijać. Znaczy ja sobie wymyśliłem, że mi się bardzo marzy jakiś taki oddział gdzieś w dużym mieście, nie? Na zasadzie zrobić z braci jakąś prostą spółkę akcyjną, pozyskać inwestorów, bo nie ukrywam, że jest to marka, którą no ja chciałbym rozpromować i chciałbym, żeby, znaczy nie mówię, żeby zrobić z tego sieciówkę, ale żeby też wyjść do dużych miast, gdzie ten potencjał biznesowy, no bo pieniądze okej, może nie są najważniejsze, ale na pewno dają możliwości i uskrzydlają człowieka, no bo jest to finalnie jakiś tam efekt i zapłata za twoje starania, więc no fajnie, ja bym był bardzo dumny, gdyby ubrać się było gdzieś, nie wiem, braci Silesia powiedzmy. Natomiast schodząc na ziemię, to już mój brat zabierze głos. Krzysztof? Ja mam tu- Jakie ty masz plany? Ja mam tutaj troszkę odmienne zdanie. Ja bym wolał rozwinąć tą działalność, którą mamy tutaj, o jakiś lokal, a z przyczepy zrobić taki punkt właśnie mobilny, do którego została też stworzona i móc jeździć po jakichś festynach powiedzmy, ale głównie chciałbym się skupić na rozwoju pod kątem piekarnictwa, czyli otworzyć taką pizzerię, w której oprócz pizzy będzie można kupić świeży chleb, świeże pieczywo, gdzie to wszystko będzie udoskonalane, gdzie będę mógł szkolić kolejnych ludzi, żeby mogli się rozwijać w tym temacie i tak dalej, bo to jest dla Chcesz mnie się dzielić swoją najważniejsze. wiedzą. Chcę się dzielić tym z innymi po prostu. Nie chciałbym marketingowo tylko pootwierać wszędzie kolejnych punktów i się cieszyć, że mam sieciówkę. No, nie jest to zły pomysł, ale wiem, że każda z sieci troszkę traci tego serca, bo to już nie jest to samo. Ostatnie pytanie. Jak określilibyście siebie u braci jednym zdaniem? Czym jesteście, kim jesteście dla waszych klientów? Te proste pytania są zawsze najtrudniejsze. Jak to czujecie? Ja myślę, że jesteśmy dobrymi kumplami dla nich. Nie zrobimy im krzywdy. Dokładnie. Nic złego się tutaj nikomu nie stanie i nie stało, także Sami szczerze jemy to, co Tak, co klientom produkujemy. podajemy, co produkujemy. Wierzymy przede wszystkim, no już nie będzie jedno zdanie, no okej, no ale wierzymy, naprawdę mocno wierzymy w te produkty, które tutaj serwujemy. To jest po prostu takie prawdziwe, szczere, proste. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za to, że gościcie nas u siebie w Darłowie. Było nam bardzo miło. Cieszymy się, że jako Saltrino mogliśmy być częścią tej waszej kulinarnej podróży. Gratulujemy również mieszkańcom Darłowa, że mają tak wspaniały kulinarny punkt na swojej mapie, a tych, którzy jeszcze nie spróbowali pizzy, zapraszamy. Pizza u braci. Zapraszamy. Krzysztof, Damian, Krzysztof. Dzięki Zapraszamy. Wielkie. Dziękujemy.